Chciałem dzisiaj porozmawiać o pewnej grze, w którą gram od jakiegoś czasu, która bardzo mnie wciągnęła. Jestem fanem Diablo 2, byłem fanem, nadal jestem. Grałem w nią od wielu, wielu lat. Natomiast kiedy wyszło Diablo 3, słyszałem sporo negatywnych opinii i przyznam się szczerze, że nie zagrałem w tą grę. Aż do czasu, kiedy wyszedł dodatek Reaper of Souls, a całość została ostatnio wydana w sierpniu na konsolach jako Ultimate Evil Edition, czyli Diablo 3 wraz z dodatkiem w całości po polsku, wydanie takie tylko na konsolach. No i oczywiście kupiłem to zaraz po premierze i chciałem dzisiaj wyrazić swoją opinię na temat tego, bo właśnie niedawno skończyłem tryb fabularny i zacząłem tryb przygody. Więc tak, wielu ludzi narzekało, że Diablo 3 jest jakimś tam jakby krokiem wstecz, że stało się casualowe, że jest wyciskaczem kasy właśnie za sprawą tego serwisu aukcyjnego Blizzarda, który na PC-tach był, a który później Blizzard zamknął. Ja się temu przyglądałem tak z boku. Teraz wreszcie już przeszedłem grę, mogę coś na ten temat powiedzieć. Więc tak, jeśli chodzi o porównanie z Diablo 2, Diablo 3 jak dla mnie jest, bo ludzie mówili, że Diablo 3 nie przypadnie do gustu właśnie ludziom, jakimś tam fanom Diablo 2. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ponieważ Blizzard stworzył tą grę w taki sposób, żeby właśnie fani dwójki znaleźli się tutaj, poczuli się jak w domu. Już pierwszy akt jest jakby odwzorowaniem pierwszego aktu z dwójki. Drugi akt wygląda jak drugi akt z dwójki. Trzeci akt wygląda jak piąty akt z dwójki i tak dalej, i tak dalej. Jest tu pełno nawiązań, są podobne potwory. Oczywiście jest masa nowych, ale niektóre klasyczne potwory odnajdziemy w tej grze. Natomiast na co ludzie narzekali? No, zmienił się system rozwoju postaci oczywiście. Jak dla mnie zmienił się on na lepsze, ponieważ Diablo 2, zwłaszcza dla początkujących, było grą, Diablo 2 ogólnie nie wybaczało błędu. Dopiero w którymś tam kolejnym patchu weszła możliwość jednokrotnego resetu umiejętności na każdym poziomie trudności, ale natomiast jeżeli źle rozdaliśmy swoje umiejętności, to one już tam tak zostawały na zawsze. Natomiast w Diablo 3 w każdej chwili możemy sobie, jeżeli uznamy, że nasza postać jest za słaba albo że nie spełnia naszych oczekiwań, zawsze możemy sobie zmienić umiejętności na takie, jakie nam najbardziej odpowiadają, albo nie musimy w końcu dopasowywać broni do naszych umiejętności, ale odwrotnie, możemy, jeżeli znajdziemy fajną broń, nie musimy z niej rezygnować, dlatego że nasze skille są na przykład inne, tylko możemy sobie przemodelować wtedy skille i wtedy właściwie nie jesteśmy ograniczeni. Nie musimy robić builda jednego na całą grę na zawsze, którego musimy się trzymać i pod którego musimy szukać itemów. W Diablo 3 właśnie jest fajne to, że cały czas mamy możliwość zmiany. To mi się bardzo podoba i to jest dla mnie krok do przodu. I co natomiast wnosi dodatek Reaper of Souls? Oczywiście nowy akt. Z tym, że nie jest to tylko nowy akt, ponieważ gra wnosi jeszcze tryb przygody. Co to jest tryb przygody? Jest to po prostu dostęp do całego świata gry, gdzie nie musimy wchodzić na kamienne portale, możemy się z dowolnego miejsca za pomocą mapy teleportować. I mamy tam różnego rodzaju questy typu zabij kogoś, znajdź coś. Na ogół są to questy typu wyrżnij coś, oczywiście w końcu to jest Diablo. No i tam się szybko expi, szybko się zdobywa fajne rzeczy. Dochodzi jeszcze wieszczka, która nam zaklina przedmioty. Dochodzi w trybie przygody jeszcze jeden handlarz, który za taką walutę właśnie, która dochodzi w przygodzie, są to krwawe odłamki, które wypadają z potworów. Za nie losujemy sobie broń. W ciemno oczywiście i później może się okazać, że jest świetna, może się okazać, że jest do niczego. Taka loteria. I dochodzi tam oczywiście masa questów, za które dostajemy bardzo fajne nagrody. Także dochodzi nam
ocean grania tak naprawdę. Ten jeden akt to jest tylko taki przedsmak, dopiero później całe morze, cały ocean grania nam się odblokowuje i to jest świetne. Więc ogólnie Diablo na konsolach, znaczy na PC-tach też oczywiście jest ten tryb, ale na konsolach właśnie różnice. Dla mnie Diablo 3 na konsolach jest lepsze niż wersja PC-towa, ponieważ po pierwsze sterowanie padem, dodano drugą gałką robimy uniki, fajnie to wygląda, takie fikołki trochę jak w Dark Souls. No i przede wszystkim czujemy lepiej tą postać. Kiedy na PC ograniczamy się tylko do klikania myszką w wyznaczone miejsca, gdzie postać ma biec, tak tutaj sami się tą postacią przemieszczamy, więc jest to dla mnie zdecydowanie takie lepsze wczucie się w postać i w ogóle w grę. Druga sprawa to taka, że nie musimy mieć stałego połączenia z internetem, żeby grać w grę na singlu. Na PC, jak wiemy, gra nam się rozłączy, natomiast na konsoli jak nam się zerwie połączenie z netem, no to po prostu dalej możemy grać. Natomiast jeżeli się zdarzy to oczywiście w czasie gry z innymi ludźmi, no to już jest inna sprawa. No i grałem też właśnie z innymi graczami i co zauważyłem, jeżeli komuś się trochę zwiesi internet albo coś, to gra potrafi przylagować na zasadzie, że nasze postacie przestają się na moment ruszać, my tam klepiemy powiedzmy jakiś atak, a później nagle pojawia się animacja, jakby ten atak został wykonany tam ileś razy naraz. Taki lag i później w szybkim tempie te wszystkie ataki są pokazane. Przez takie coś można zginąć niekiedy, ale rzadko się to zdarza, widziałem to chyba tylko ze 2 razy. I co jeszcze? No ogólnie gra jest świetna. Ja mam edycję na Xboxa 360. I cóż, jak ona wygląda? Czy jest gorsza niż na komputerze? Grałem w Diablo 3 w wersję PC-tową. No grafika, to znaczy grafika jest taka sama. Tylko oczywiście na wersji PC-towej mamy ostrzejsze te wszystkie tekstury. Krawędzie przede wszystkim nie są postrzępione, bo są te anti-aliasingi, to wszystko jest, no po prostu jest ostrzejsze, tak jakby, no lepsze po prostu. Natomiast wersja konsolowa no jest bardzo ładna, tak jak mówię, mi się tam żadne tam brzydkie rzeczy nie rzuciły w oczy, no jedynie oczywiście właśnie krawędzie schodkujące, co jest typowe dla Xboxa, dla tej generacji konsol. Ale poza tym no jest bardzo dobrze. Spadki animacji, no może ze 2 razy zauważyłem jakiś drobny lag w jakichś tam naprawdę ostrych akcjach, a generalnie gra jest bardzo płynna. Także jeżeli ktoś się zastanawia nad wersją na Xboxa 360, to ja mu polecam. Jak wygląda na PlayStation 3, tego niestety nie wiem. Podejrzewam, że tak samo, natomiast jeśli chodzi o płynność, to się nie będę wypowiadał. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Co mi się nie podoba w tym wydaniu, to to, że właśnie nie ma instrukcji. Dostaliśmy jedynie płytę, no i tutaj dostaliśmy dodatki do pobrania. Infernalne naramienniki oraz jeszcze taki pierścień, który dostajemy po zalogowaniu się do Battle.neta. Ale to są rzeczy takie, które się przydają na samym początku, ale które dość szybko zmienimy, ponieważ nie są one jakieś rewelacyjne, więc to jest taki dodatek przyjemny, aczkolwiek bez niego też by się gra mogła obejść. I jeszcze otrzymujemy tutaj taki dodatek, który na PC-tach w Diablo 3 chyba podstawowym był w edycji jakiejś tam kolekcjonerskiej, czyli dostajemy takiego pieska widmo, jakby, którego możemy sobie w ekwipunku aktywować i on będzie sobie za nami biegał cały czas. To taka dekoracja w zasadzie, bo on nie pełni żadnej funkcji w grze, w ogóle nie atakuje, nic nie robi, jego też nie atakują, więc możemy sobie go włączyć, jeżeli nam by miał umilić tutaj widok. Natomiast ja go nie używam, bo jakoś nie czuję takiej potrzeby. Więc ogólnie rzecz biorąc, Diablo 3 Ultimate Edition jest znakomity zakup. Gra wyszła niedawno, jest dość niedroga, kosztuje około
120-130 zł nówka. Więc myślę, że jest to bardzo rozsądna cena za taki naprawdę ogrom grania. I oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma Xboxa, ma tą grę, to zapraszam do wspólnego grania, piszcie. I chętnie pogram razem na multi z kimś, pogadam przez headset. Zawsze będzie to jakieś nowe, przyjemne doświadczenie. A wszystkim, którzy mają Xboxa lub PS3, PS4 lub Xboxa One i nie grali jeszcze w Diablo Ultimate Edition, to serdecznie mogę im polecić tę grę. Na nową generację kosztuje około 200 zł, ale mimo wszystko jest to gra warta zakupu, ponieważ taką liczbę godzin, jaką nam ona zapewnia, to naprawdę warto. Więc Diablo 3 Ultimate Evil Edition otrzymuje ode mnie ocenę 10 na 10 i jest to naprawdę świetny powrót Blizzarda do tej świetnej serii. Naprawdę dodatek odwalony po prostu z najwyższą klasą.